Tan, historia z cyklu ulsterskiego, to komiks wykonany w pracowni projektowania gier i komiksów pod okiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Historia komiksu jest alternatywną wersją celtyckiego mitu o uprowadzeniu stad z Kuli i kręci się głównie dookoła postaci Cuchulana, znanego irlandzkiego herosa. Bogini Morrigan, widząc okazję w trwającym sporze, postanawia wykorzystać herosa do swoich celów. Przy pomocy boga piorunów Taramisa ingeruje w wojnę między klanami. Przywrócony do życia Cuchulan pragnie odzyskać swoją żonę Eivor oraz wierną włócznię Gay Balk, którą otrzymał od swojej mistrzyni. Odpowiednio zmanipulowanym przez boginię wierzy, że obie są w posiadaniu królowej Maeve, której zachłanność była zapalnikiem całej tej wojny. Ze względu na to, że komiks sięga korzeniami do mitologii celtyckiej, zależało mi, by w dialogach czy postaciach przywołać elementy wierzeniowe albo historie związane z Cuchulanem. Zresztą jedna z postaci, którą bohater spotyka na swojej drodze, to jego dawna miłość, którą zapomniał ze względu na rzucony na nich czar, co odnosi się bezpośrednio do innej historii z życia młodego herosa. Wierzeniowym elementem jest chociażby nawiązanie do prawdziwej śmierci odciętej głowy, gdyż Celtowie uważali, że przy odcięciu głowy przeciwnika zyskuje się jego mądrość, a pozbycie się jej odbiera zmarłemu możliwość odrodzenia w krainie umarłych. Komiks ma format 168 na 260 mm i liczy sobie 36 stron. Przygotowania do rysowania zaczęłam oczywiście od rysowania storyboardu, planując już, jakie elementy dialogu chciałabym zawrzeć w konkretnych scenach. Gdy storyboard był gotów, przeszłam do ręcznego rozrysowania każdej ze stron, panel po panelu, by już na większym formacie skonfrontować sens historii i kompozycji, co pozwoliło mi wyłapać kilka jeszcze niezbyt satysfakcjonujących miejsc. Gdy wszystko było odpowiednio ułożone i rozrysowane, przyniosłam strony z papieru do programu graficznego, by tam kontynuować pracę. Wcześniej jednak, korzystając z materialnych kopii stron komiksu, rozpoczęłam eksperymenty z kolorem. Początkowo chcąc podzielić rozdziały kolorystycznie, dając jedynie głównemu bohaterowi oryginalny akcent koloru. Po kilku próbach, zarówno na papierze, jak i cyfrowych, uznałam, że jednak najlepiej pasującą formą do tej opowieści będzie czerń i biel. Jednak nie zero-jedynkowe plamy koloru, a intensywne zakreskowania, które mogłyby się kojarzyć z bardziej tradycyjnymi formami, co idealnie wpisywało się w mitologiczność tematyki komiksu. Początkowo rozważałam rozpisanie wszystkich dialogów ręcznie, co umocniłoby charakter bardziej tradycyjnej formy. Jednak problem pojawiał się, gdy przyszłoby nanosić zmiany w tekście. Dlatego też postawiłam na zaprojektowanie własnego fontu, na bazie mojego pisma. Początkowo rozpisałam każdą z możliwych liter i akcentów odręcznie, by dopiero później przenieść je do odpowiednich programów i stamtąd już na strony komiksu.